Kite.pl. Szkoła, sklep, wyjazdy. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w standardowym duecie prowadzących, czyli dwóch Maciejów. Maciej Grzęda, siema. Siemano i Maciej No i Didowicz. ja, czyli dokładnie Dida. Drodzy słuchacze i widzowie, widzimy się już w 2025 roku i jako pierwszy odcinek, który wyjdzie spod naszej ręki właśnie w tym nowym roku, chcieliśmy zrobić, Macieju, podsumowanie roku minionego. No bo co, wydaje mi się, że wszyscy lubią takie podsumowania, a że ruchów na rynku czy w branży kajtowej w ogóle było sporo, no to możemy przez nie przelecieć i przypomnieć Wam, jaki ten rok był. Macieju, czyń honory pierwszeństwa i proszę poruszyć pierwszy z tematów. Pierwszym z tematów, jak tu już wspomniałeś odnośnie podsumowań, podsumujmy może nasz rok, jak on wyglądał. 13 odcinków gaduszek przy barze za nami, zrealizowanych w tym roku. Czy to dużo, czy mało, to już ocencie sami. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie tylko jeszcze więcej projektów. Mamy do tego powera i chcemy tych projektów wdrażać jeszcze więcej. Odnośnie wszystkich zrealizowanych gaduszek w tym roku, nie wiem, która podobała Wam się najbardziej, ale chyba najbardziej klikalną gaduszką była kolejna gaduszka z Jankiem Grzegorzewskim. Jak Ty uważasz, Dida, który ze zrealizowanych projektów był najlepszym w ubiegłym roku? Na równi stawiam wszystkich uczestników z imionami zaczynającymi się na J, no bo tak, Janek Grzegorzewski, świetny odcinek, lubię go personalnie, miło się spędzało czas poza nagrywaniem, jak i rozmowa była ciekawa. Janek Lisewski, mega ciekawa rozmowa, rozwianie trochę tego mitu, który krąży dookoła jego historii i spojrzenie na to, co on przeżył z jego perspektywy, więc udało nam się troszeczkę do tej dyskusji, która gdzieś tam cały czas w środowisku kajtowym no jest żywa, po prostu dać Jankowi się wypowiedzieć, co jest mega ważne. No i Julia Damasiewicz, która będzie na pewno poruszona jeszcze w tym odcinku, także to są wyjątkowo, tak mogę alfabetycznie do jednej litery przyporządkować moje ulubione odcinki, ale to nie jest tak, że wiesz, bardzo ciężko jest wskazać jednoznacznego faworyta. Po prostu tak mi się fajnie ułożyło, ale każdy odcinek ze zrealizowanych i wypuszczonych, czy tych, które mamy w puszce tak zwane już zrealizowane, ale jeszcze nie wypuszczone, no po prostu świetny, nie? Lubię naszych gości i fajne jest to w tym środowisku kajtowym, że jak już gadamy, to te rozmowy płyną i są ciekawe. Dokładnie tak. No i mam nadzieję, że tylko ten nadchodzący rok przyniesie coraz więcej tych ciekawych osób, bo jeszcze mamy kilka tutaj na celowniku. Podkręcenie i większa ilość gaduszek odnośnie sprzętu. Mam jakieś tam plany i mam nadzieję, że uda się je zrealizować, bo w ubiegłym roku tych gaduszek nie było aż tak dużo, jakbym chciał, aczkolwiek teraz szykują się większe zmiany, jeżeli chodzi o branżę kajtową, jeżeli chodzi o produkcję latawców i sprzętu. Naprawdę dużo się dzieje i po naszym podsumowaniu może jeszcze też zdradzimy, jakie tutaj projekty będą w przyszłości i jakie są nasze tutaj plany. Po podsumowaniu tych gaduszek w sumie ubiegły rok ja rozpocząłem od meetingu Cora odnośnie kolekcji sprzętu 2024 i po części 2025, który klasycznie odbywa się w Cape Town. I no tam spędziliśmy troszeczkę czasu z Mariuszem, dystrybutorem Cora, oraz z Kubusiem Kapturskim, naszym instruktorem oraz proriderem, już od ubiegłego roku międzynarodowym teamie Core Kiteboarding i tam dowiedzieliśmy się o wielu nowościach na ten sezon, które Core dla nas przygotował, między innymi premierę kolejnego latawca Pace Pro, który odbił się dość szerokim echem i no mam nadzieję, że tylko nowości, które
również KOR przygotował dla nas w tym roku, również zrobią tyle szumu. Jak już jesteśmy przy KOR-ze i ich nowym latawcu, to może spójrzmy troszeczkę szerzej na cały rynek latawców. No bo zobacz, KOR wypuścił teraz Pace'a Pro, który jest ze złotą tubą. I zauważyłem, że można byłoby też podsumować miniony rok, czyli 24, takim zdaniem. Może się z nim nie zgodzisz, ale ja bym tak to podsumował, że już wszystkie liczące się marki mają w swojej kolekcji latawiec oparty o Alulę i że jak była jeszcze niepewność w 23, czy aby na pewno wszyscy wejdą w te Alule, to 24 przyniósł odpowiedź, że tak, że każdy chce tą technologię pchać i rozwijać. Tak i nie jednocześnie, ponieważ wiadomo, ta duża zmiana, która już od ostatnich 2-3 lat pojawiła się na naszym rynku w postaci dość kontrowersyjnego materiału wykorzystywanym w produkcji latawców, pojawiła się również w markach, w których nie miała się pojawić. Dużo producentów sprzętu, konstruktorów miała dość duże wyzwanie przed sobą, żeby stworzyć ten latawiec z Aluli, który rzeczywiście podnosiłby performance tego latawca na tyle, na ile musimy za tego kajta zapłacić, ponieważ wartość tego sprzętu i nasza skarbonka, którą musimy rozbić, żeby zakupić sobie ten sprzęt, musi być dość okazała. Aczkolwiek myślę, że rynek kajtowy, zapotrzebowanie na ten high-endowy sprzęt, co pokazują zawodnicy na całym jakby świecie, startując w różnych zawodach, pokazali, że żeby liczyć się w stawce, ten sprzęt po prostu musi być ponadprzeciętny. Ja już naliczyłem 10 producentów tego sprzętu i w sumie mogę ich wymienić, bo jest to Airrush, Cabrinia, KOR, Duoton, Elevate, Nash, Neil Pride. To akurat muszę cofnąć, bo jest to wingowa firma. Nord, Ozon, Redin, RRD, nie wiem czy wypuściło kajta, chyba to również jest typowo już teraz jakby wingowa marka. No i ostatni 10 Slingshot, tak? Więc mamy 10 największych tak naprawdę producentów sprzętu na rynku, którzy wykonali po prostu już latawce. Niektórzy posiadają szerszą kolekcję, nie tylko jednego kajta w kolekcji. Jak on się przyjmie w większości marek na rynku, no to już czas pokaże. Dużo kontrowersji, która budziła Alula odnośnie wytrzymałości tego sprzętu, odnośnie tego, jak bardzo inwazyjna jest. Nie mówi się o tym na tyle szeroko, aczkolwiek mamy już 3., a najprawdopodobniej już 4. generację materiału Alula Gold, który po prostu jest dużo bardziej wytrzymały, nie delaminuje się tak, jak było to w przypadku pierwszych wypustów tego sprzętu, gdzie szeroko na kiteforach były przesyłane fotki delaminującego się materiału, który przypominał jakiejś słabej jakości, rozpadający się w rękach sprzęt, aczkolwiek te pierwsze latawce, które można potraktować jako przedskoczków branży, mówię tutaj o Duotonie, Ocean Rodeo, które w ogóle najlepiej, że tutaj już na samej stronie Aluli nie jest wymieniona, jeżeli chodzi o partnerów z branży wiatrowo-wodnej. Ten sprzęt po prostu się poprawia, ewoluuje i dla mnie największą kontrowersją odnośnie samego sprzętu z Aluli jest to, czy producenci pozostaną z Alulą, czy Dacron nadal jest na tyle dobrym materiałem, żeby pozwolić na to, żeby wykorzystywać go w produkcji sprzętu i ten performance był na tyle zbliżony, żeby nie wydawać 3000 euro za latawiec. Zobaczymy, co czas przyniesie. Sama technologia, którą dysponuje Alula, jeżeli chodzi o materiały, które posiada w swojej kolekcji, to nie jest tylko Alula Gold, są nowe materiały, które Alula wyprodukowała,
jakby dopiero niektóre marki konstruują z tego nowego materiału, czyli Aluli Aeris w 2 czy 3 wersjach. Airrush wypuścił ostatnio nowy latawiec, o którym jeszcze się nie wypowiem, bo dopiero co można było go kilka razy pooglądać, jak Jason Van Der Spy pływał na nim, aczkolwiek poza tylko tymi kilkoma ujęciami jeszcze tak naprawdę nie widziałem tego latawca. No jestem ciekawy, czas pokaże. Jak na razie myślę, że Alula pozostanie jako ten high-endowy sprzęt i zobaczymy, co przyniesie czas, tak? Jeżeli chodzi o zużycie tego materiału i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj bym jeszcze dodał taki punkt widzenia, że troszeczkę robią się dwie ścieżki w rozwoju sprzętu kajtowego, bo te fuzy, które gdzieś tam szyją w Aquadynamic od zawsze, czy mają swoich partnerów w postaci szwalni takich nienaruszalnych, no to wdrażają Alulę. Ale dużo firm jakby zdecydowało się też na inny ruch i poszło do Brainchild, czyli tej europejskiej fabryki, która słynie z tego, że zaczęła produkować Harlema, a teraz trochę zmienia model biznesowy, nie tylko będąc producentem sprzętu kajtowego jednej marki, a też oferując know-how i produkcję dla innych marek. No bo zobacz, niektóre modele Ridina są robione, opracowywane przez Brainchild. F1 zdecydował się pójść do Brainchild. Co prawda wypuścili nowego Bandita jeszcze sprzed Brainchild, ale również tam jest opracowywany Bandit oraz Bullet, o którym to szeroko rozmawialiśmy przy okazji tego, że Jamie Overbeck przeszedł do F1, no naprawdę dobrze wyglądający latawiec i one z kolei Aluli nie mają, a ten performance na zawodach wygląda naprawdę uczciwie i teraz zastanawiam się, czy pojawi się może w tym 25 jakaś trzecia ścieżka jeszcze rozwoju, czy będziemy widzieli właśnie to, że rynek będzie zdominowany przez te małym nakładem robione, przez troszeczkę mniejsze marki latawce z Brainchilda i Alule, czy może coś jeszcze? Jak ty myślisz? Pojawi się jakiś trzeci faktor, czy... Docelowo myślę, że nie wiem czy w tym roku, ale docelowo na przestrzeni najbliższych lat nie chcę tutaj rzucać takich haseł, że na pewno, aczkolwiek wiem, że takie prace są poczyniane przez niektóre brandy, niektórych konstruktorów odnośnie stworzenia latawca, który nie posiada tuby w środku, tak? Bo na przykład te najnowsze materiały, nad którymi pracuje Alula, są również w pełni zgrzewalne, tak o czym można powiedzieć, jeżeli chodzi o produkty wypuszczone ze stajni Brainchilda, czyli fabryki Ralfa Grossela, tego, który odszedł z Duotona i stwierdził, że założy swoją fabrykę w sercu Europy, w Macedonii, aczkolwiek tutaj wolumen produkcyjny go dość mocno ogranicza, aczkolwiek zastanawiające jest to, że w sumie nie zniechęciło to przejścia F1 i stworzenia tam swoich projektów, tak, u tego legendarnego projektanta. Ale ja mam tu swoją teorię, bo ja jestem wielkim fanem tego, co F1 robi obecnie, że wrócił do gry kajtowej. Nie mówię, że marki, nie zrozumcie mnie w ten sposób, że jakby teraz będę promował tu te latawce czy cokolwiek, tylko bardzo spodobało mi się to, z jaką energią wrócili do latawców. No bo zobacz, moim zdaniem F1 we wcześniejszych latach strasznie przespał pewien moment i to był kajtowy moment zmian na rynku, ale oni wcale jako firma nie wyszli na tym źle, bo oni w momencie, kiedy był zastój na rynku kajtowym, nagle ten boom na Alule, na nowe technologie, oni spali, ale zobacz, że oni wtedy bardzo, bardzo prężnie działali na rynku wingfoilowym i można powiedzieć, że przez 2 czy 3 lata F1 dosłownie nie istniał w tych najgrubszych ruchach marketingowych czy branży, nie był na językach po prostu, jeśli chodzi o kajta, ale zdominowali ogromną część rynku
wingów i kiedy ten kapitał, te jakby inwestycje w winga okazały się bardzo trafione, no to z nową energią weszli w kajty. Tylko mi się wydaje, że oni zrobili to na takiej zasadzie, chłopaki z F1 Global. Okej, know-how kajtowy trochę już nam uciekł, nie byliśmy tym tak zainteresowani, zostawmy to specjalistom, zlećmy to outsourcingowi, niech pomoże nam opracować latawce właśnie Groszel i jego fabryka. No i mi się wydaje, że to w ten sposób właśnie wyglądało, nie? Wiesz, ten kite market i wing market, ogólnie rynek sportów wodnych jest bezlitosny, jeżeli chodzi o nakład sprzedaży tego sprzętu i zaciągnięcie swojego działu R&D i po prostu wyciągnięcie pieniędzy z portfela do produkcji i tak szerokiej kolekcji sprzętu wingowego, a umówmy się, F1 no, jest dominującą marką na rynku, jeżeli chodzi o szeroką kolekcję i ilość produktów, które są na najwyższym poziomie. I co tu dużo gadać, no tak naprawdę skupili się na tym, przez co też nie pozwolili sobie na rozwijanie branży kajtowej, swojej kolekcji kajtowej, mówiąc precyzyjnie, i też to idealnie pokazuje to, jak zmienił się rynek kajtowy, że tak naprawdę na przestrzeni jednego roku nie jesteśmy w stanie jakby wypracować, wykonać odpowiednich badań do tego, żeby wyprowadzić ten przełomowy produkt na rynku, bo jak widać obecnie, jeżeli coś ma się sprzedawać, jeżeli ma być to produkt, który trafia do klientów, to naprawdę musi być bardzo dobrze zaprojektowany i tutaj po prostu na przestrzeni tego roku wypuszczania co roku nowego Bandita i tak dalej, tylko co każdy rok zmienia się tak naprawdę tylko model w postaci Bandita 16, 15, 14, czy tam jak zwał, tak zwał, podpięcia rocznika poddany model latawca. Pokazało to, że po prostu trzeba bardziej się nad tym skupić i to nie tylko dzieje się we F1, tak? Tak naprawdę Duoton, produkując swój legendarny już latawiec Duoton Evo, który na przestrzeni lat przyzwyczaił nas do tego, że co roku wprowadzał nowy model tego latawca, tak? Jakieś delikatne zmiany zostały wprowadzane. Obecnie Evo D-Lab, który śmiało można powiedzieć był najczęściej wybieranym latawcem allroundowo bigerowy przez wszystkich na świecie, czy tam Evo SLS, jego siostrzeńczy model, troszeczkę jakby z niższej półki. Przez ostatnie 2 lata był tak naprawdę jednym latawcem i dopiero na ten rok Duoton po 2 latach no, szykuje nową odsłonę tego kajta i zobaczymy, co przyniesie ten rok, tak? Ponieważ Ja duże już zmiany są. się boję, bo ten model, wiesz, ja naprawdę nie mam nic wspólnego z F1, jeśli chodzi o pływanie na ich sprzęcie, to po prostu ze względu na pracę w kitepolu mam czasami okazję się karnąć na tym sprzęcie, no ale to, co za performance oferowało Evo D-Lab, to ja nie wiem, boję się tylko, że wprowadzając zmiany można tylko pogorszyć ten latawiec, bo on mi się wydawał naprawdę jednym z najlepszych na świecie, nie? Nie mówię tu o wytrzymałości i tak dalej, to Alule każdy musi ocenić pod własnym kątem, ale jeśli chodzi o performance, to naprawdę ten Evo D-Lab, który był teraz na rynku, był moim zdaniem najlepszym kompromisem między hangtime'em, prędkością latawca, jego, wiesz, responsywnością. No niesamowicie się na tym pływało, nie? Niesamowicie. Duoton, jeżeli chodzi o kwestie, nad których się skupia, to jest typowo performance, tak? Durability, jeżeli chodzi o latawce Duotona, jest zawsze stawiane na drugim miejscu, tak? I czy to się komuś podoba, czy nie, tak po prostu jest. Wychodzą z tego większą bądź mniejszą ręką, rozwiązując niektóre sprawy reklamacyjne, aczkolwiek skupiając się na performance'ie. No zdecydowanie tutaj był to jeden z najczęściej wybieranych latawców na rynku, co potwierdza również wyjście kolejnych modeli w tym roku, tak? Wspomniany wcześniej Pace Pro, Ozone Vortex,
Są to naprawdę bardzo zbliżone projekty, które zapewniają bardzo zbliżony performance, jeżeli chodzi o kite'a trzytubowego, który w wcześniejszych latach był demonizowany za to, że oczywiście jest spod kwestii allroundowych. Był to kite, który pozwalał na wiele, aczkolwiek ten współczynnik biggeru, hang time'u, boostu w górę, no pozostawiał wiele do życzenia versus pięciotubowe konstrukcje Edge, Rebel, XR i tak dalej, nie? Więc tutaj to zostało jakby troszeczkę zrównane ze sobą. Trzytubowe kajty poprzez łatwość wykonywania niektórych ewolucji pozwoliły na to, że będziesz mógł się lepiej rozwijać, nie tracąc przy tym wysokości, którą ci zapewniają te latawce pięciotubowe. Obecnie to, co się dzieje na rynku i ten development, który został wyciągnięty na wyprodukowanie tych kilku topowych modeli, high-endowych modeli z poszczególnych marek, już nie skupiając się stricte na jednym modelu latawca, pokazuje premiera Rebela D-Laba, że naprawdę można zrobić również pięciotubowego kite'a, który również będzie ultra łatwy w obsłudze, tak? Versus wcześniejsze generacje tego latawca. Miałem możliwość kilka razy, w sumie już kilkanaście sesji na tym kajcie odbyć i jestem pod wrażeniem tego kajta, tak? Jeżeli chodzi o jego łatwość obsługi, to jak mocno wyrywa nas do góry, aczkolwiek nie pozostawia tego takiego złudnego odczucia dużych sił na barze i braku kontroli nad tym latawcem, tak? Nie jest taki surowy jakby w przemieszczaniu się po oknie wiatrowym i naprawdę jest bardzo łatwy do opanowania, oferując no, brutalną jakby moc z metra kwadratowego. Dzięki uprzejmości chłopaków z F1 w sumie czeka na mnie F1 Trigger już ze stajni Brainchilda, więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach jakoś odwiedzę Ciebie w Trójmieście i rozwijemy wszelkie wątpliwości. Już nie będziemy się opierać tylko na materiałach z internetu i zobaczymy, co tutaj Ralph ze współpracy z Jamie Overbeckiem no tutaj naszpącili, tak? I to jest chyba jeden z kolejnych newsów bardzo mocnych, jeżeli chodzi o transfery na rynku, przejście samego młodego Holendra do F1 było dla mnie no dość dużym zaskoczeniem tak naprawdę, gdzie umówmy się też to, w jaki sposób zawodnicy przechodzili w poprzednich latach, tak? Nagle wrzucali post na Instagram, o dziękuję Duoton, dziękuję Core, dziękuję Ozon i przechodzę do teamu nagle innego, a tutaj Overbeck troszeczkę wodził nas za nos i no tak naprawdę dobre pół roku, a może dłużej, już nie pamiętam i w sumie to nie ma większego znaczenia. Okolice pół roku to było. Latał sobie na czym tylko chciał, tak, bo i oblatywał Harlema, i oblatywał Evo D-Laba i po prostu startował na zawodach na tym kajcie, na którym akurat mu się to bardziej podobało, tak? No, z tej perspektywy fana można o wiele lepiej umotywować taką decyzję, nie? No bo rzeczywiście on sobie dał czas na realne oblatanie, sprawdzenie całej stawki i wybrał konkretnie współpracę z tą firmą. Wiadomo, że tam nie chodzi tylko o performance, chodzi też o dostępność na indywidualne zamówienie takiego prosa, o to, co on dostanie poza tym, czyli jakie dostanie tam wsparcie w podróżach, czy może jakieś jeszcze benefity od sprzedanych modeli. No, jest cała masa tematów, które można poruszyć jako taki zawodnik na tak wysokim levelu z firmą, no ale rzeczywiście lepiej to tak z boku wyglądało, że miał facet czas, wiesz, przepływać się na całym tym sprzęcie i akurat wybrał ten, bo czasami odnosiłem wrażenie w poprzednich latach, tak jak ty to powiedziałeś, właśnie padał post i często nawet nie było gdzieś materiałów, wzmianek czy złapania kogoś z tych prosów testujących gdzieś tam inne latawce, nie? Można było odnieść wrażenie, że to działa tak, że
pływa na firmie X, kończy się kontrakt, firma Y mówi pływaj dla nas i on nawet nie testując tego sprzętu patrzy na cyferki w Excelu, zgadzają mu się najbardziej, mówi biorę, będę teraz polecał. Ale ja bym skrócił całe te jak gdyby ruchy na rynku transferowym, o których bardzo dużo mówiliśmy w jednym z odcinków naszego podcastu, do jeszcze tylko jednej osoby pokazującej ogólnie trend na rynku transferowej, też Holendra, czyli Rubena Lentena. Bo zobacz, że nie tylko Overbeck jakby stransferował się na bardzo ciekawy, no jakby w taki sposób ciekawy, a zrobił też to Lenten, bo on, kiedy odszedł z firmy, jaką jest Ozon, po prostu przestał z nimi współpracować jako team rider, jako ambasador, on nie przeszedł do żadnej innej firmy, podobny case był i podobny wiek, wiesz, Hadlow skończył współpracować z Duotonem, przeszedł do Harlema, a Lenten nie, Lenten przeszedł do Kajtmany, czyli jednego z większych sklepów na świecie i jest niezależny, może teraz testować rzeczy, pływać na dowolnym sprzęcie, wiadomo, który Kajtmana ma w ofercie, ale ona jest bardzo szeroka ta oferta. No ciekawe rozwiązanie i moim zdaniem to jest taki pierwszy old boy, facet, który był pro-riderem i zachwycał nas, bawił swoim poziomem, startem w zawodach, ale już jest na to za stary, po prostu mówiąc szczerze, i jakby idzie w stronę influencera, komentatora czy DJ-a hosta imprez kajtowych, nie? Bardzo, bardzo ciekawe. No, Co ty myślisz słuchaj, o tym zakończeniu kariery? Zakończeniu kariery, no niezła Zawodniczej. niezła Tak. kajt emeryturka, no bo Lenten to już w zawodach długo nie startował. Felerna kontuzja, walka z rakiem, tutaj tylko ubarwniła jego cały żywot i kajtowy i nie, a widać, że kitesurfing cały czas był dookoła niego. Jak dla mnie też dużo osób będzie wybierało taką ścieżkę, tak? Jakby kolejną osobą, o której też warto wspomnieć, jest Ayrton, który no też nieszablonowo wybrał sobie współpracę z marką Gong, która tak naprawdę nie istniała na rynku kajtowym i to śmiało można powiedzieć ogromna francuska firma produkująca sprzęt do sportów wodnych, posiadającą szeroką ofertę, nagle też wybiera sobie Ayrtona i dzięki temu może rozreklamowywać swoje produkty. Lenten jako chyba postać opór legendarna, jeżeli chodzi o kitesurfing, może tak naprawdę robić co mu się tylko podoba. Nie wyświetlając się zbytnio na arenie międzynarodowej, też myślę, że Ozon nie miał tutaj żadnego interesu, żeby przedłużać tą współpracę z nim, a jak widać Lenten bawi się życiem, bawi się kitesurfingiem i mógł sobie pozwolić na taką decyzję, bo na przykład zawodnik jego pokroju, tylko z Hawajów, tak, Jesse Richman, jakby co tu dużo ukrywać, zastąpił jego miejsce, gdzie dużo aktywniej chyba jest dużo bardziej wszechstronnym zawodnikiem w kajcie, dalej w tym Ozonie jest, a idąc tym tropem można by było stwierdzić, że już nie byłoby również dla niego miejsca, nie? No, ale i taka anegdotka malutka na temat Lentena. Chyba z Kajtmanu mu się powodzie, jeśli chodzi o sprzęt, bo kiedy wracałem z Fortalezy do Polski na lotnisku, to obok stał Ruben. Co prawda leciał biznes klasą, więc miał jakby priorytet w nadawaniu sprzętu i wiesz, my tak stoimy w takiej ogromnej kolejce, bardzo dużo osób ma quivery, no bo wiadomo, że popularny kierunek kajtowo-braza. Na Ruben obok otwierają mu taki pasek i on sam nadawał stary z 5 quiverów sprzętu kajtowego. Biedny, tylko latał w jedną i drugą stronę, jakiś tam ziomal mu pomagał. No także widzisz, niby zakończył karierę pro-ridera, a dalej lata z 5 quiverami sprzętu. Także no chłopiec niesamowity. Myślę, że naprawdę jak już będzie miał brodę przypruszoną siwizną, to dalej będziemy go widywali na wodzie. Ale zobacz Maciek, bo
Rozmawiamy o zawodnikach, którzy wybierają dany sprzęt, rozmawiamy o sprzęcie, ale tak naprawdę to właśnie ktoś musi tym sprzętem kierować, nie? Ktoś, to ludzie, tylko jakby, wiesz, bez kitesurfera sam latawiec poleci z wiatrem na najbliższe drzewo, nie? To my nadajemy sens temu kawałkowi materiału. No i dla wielu osób właśnie nie tylko te medialne aspekty kitesurfingu są istotne, to bycie na tapecie, te największe możliwe zawody, ale właśnie bardzo duża część branży patrzy na to tak czysto sportowo, nie? I chciałem przejść tym sposobem do pierwszych igrzysk olimpijskich, które się rozegrały, jeśli chodzi o kitesurfing na świecie, nie? No bo zobacz, rzeczywiście kite tak się rozrósł, że już nie tylko mamy te takie zawody figurowe dla, wiesz, ziomali w długich włosach, nie tylko mamy gdzieś tam zawody freestyle'owe, gdzie no wiadomo, ludzie sobie trenują ciężko, ale mają ten lifestyle taki luźniejszy. Są też zawody stricte sportowe, wyścigowe na kajcie, gdzie każda sekunda przybliża cię lub oddala od upragnionego medalu Igrzysk Olimpijskich. No co ty sądzisz? Czy ta olimpiada była fajna, była profesjonalna, podobała ci się? Widzisz jakieś szanse dla kajta w tym, czy temat po tobie spłynął? Nie spłynął po mnie w ogóle. Z dużą pieczołowitością śledziłem tutaj poczynania dwójki naszych reprezentantów, dwójki Polaków i Julki Damasiewicz i Maxa Żakowskiego. Tylko sam początek był dla mnie troszeczkę rozczarowujący, ponieważ igrzyska już trwały, czekaliśmy na rozpoczęcie pierwszych dni regat, ale niestety pogoda w Marsylii, jak to bywa w kajcie i również na Igrzyskach Olimpijskich mogłoby się przydarzyć, no niestety nie było wiatru, tak? Ta zapowiadana transmisja przez pierwsze dni opierała się na jednym ujęciu z drona i pokazywaniu, że Skippers Meeting odbędzie się chwilkę później i przewidywany start jest przesuwany o kolejną godzinę i kolejną godzinę. I to nawet dla takiej dyscypliny, w której naprawdę nie potrzeba dużo wiatru, no niestety rozegranie tych pierwszych wyścigów no nie było do końca takie łatwe, jakby mogło się wydawać, ale czy spłynęło to po mnie? Odpowiadam, na pewno nie. Z dużą dozą ciekawości i zainteresowania będę na pewno czekać na kolejne Igrzyska Olimpijskie w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się za 4 lata. Kitesurfing jako najszybsza dyscyplina żeglarska spośród wszystkich tutaj kategorii biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich, która rozwija prędkości circa 80-90, ponad 90 km na godzinę, już pokazała nam, że w ostatnie 2 dni regat, półfinały i finały, no przysporzyła nam bardzo dużo emocji. Niestety Max Żakowski odpadł i nie dostał się do półfinałów, nie znalazł się w tej pierwszej dziesiątce, a startowało łącznie 40 zawodników i zawodniczek, po 20 w każdej kategorii, podzielonej na mężczyzn oraz kobiety, i poprzez pierwsze dni regat 10 zawodników i 10 zawodniczek awansowało do półfinałów i tam walczyło o udział w finale. No i niestety Max nie przeszedł dalej. Też stawka, jeżeli chodzi o mężczyzn, była no naprawdę ostra i tam zawodnicy pokazujący to, na co ich stać w Pucharze Świata, w Mistrzostwach Świata, no pokazywali, że no niestety tutaj jakby troszeczkę nam brakuje tego zawodnika w męskiej kadrze, ale mam nadzieję, że mamy 4 lata i będziemy mogli bardzo dobrze się do tego przygotować. Aczkolwiek na szczęście na same półfinały i finały te warunki mocno się poprawiły. Naprawdę fajnie można było to oglądać i ta wizualizacja na Eurosporcie. Jeszcze pamiętam, jak razem z Łukaszem Ceranem oglądaliśmy to w bazie i naprawdę ta sama procedura startu jest bardzo ciekawa, emocjonująca w porównaniu do oglądania poczynań żeglarzy, ścigania się małych tych żaglówek, gdzie no dosłownie śmierć Wenecji, co tutaj dużo mówić, oglądasz to i tak naprawdę nic się nie dzieje, a tutaj te
hity, wyścigi regatowe, no naprawdę bardzo dynamicznie przebiegały i tutaj naprawdę było co oglądać. Julka Damasiewicz zakończyła igrzyska historyczne na 7. miejscu, bardzo dobrym, i w półfinale pokazała się naprawdę z bardzo dobrej strony, jako najmłodsza zawodniczka na całych igrzyskach, jedna z najlżejszych, bo tutaj to też jest bardzo ciekawy wątek, że tutaj waga raczej działa na korzyść, nadmiar tej wagi Tak, niż na niekorzyść. Płynięcie dokładnie. Płynięcie 30-40 minut w pełnym skłocie na 21-19 metrowym latawcu naprawdę no, sprawia, no, że możemy się mocno zmęczyć, tak? To obciążenie jest bardzo duże. No ale niestety tutaj na trasie zawodniczki okazały się lepsze w półfinale i Julka w drugim półfinale odpadła i ukończyła rywalizację na 7. miejscu. A co do podium, historycznego pierwszego podium na Igrzyskach Olimpijskich Formuła Kite, pierwsze miejsce zajęła Brytyjka Ellie Aldridge, Lauren Nolot na 2. miejscu z Francji i Annelus Lammerts na 3. miejscu z Holandii. Zawodniczkę, którą kiedyś mogliśmy również oglądać w rywalizacji freestyle'owej na kajcie, a męskie podium, pierwsze miejsce Valentin Bontus z Austrii. Tak, to jest właśnie charakterystyczna ciekawe, bo biała pianka. Tak, i też no, nazywajmy rzeczy po imieniu, taki krępej budowy byczek, nie? No jak, właśnie to było bardzo ciekawe. 110 kilo co najmniej. Drugie Dokładnie. miejsce nie mniejszy Toni Wodisek ze Słowenii i 3. miejsce faworyt, który tak naprawdę nie mogę się nazwać jakimś totalnie psychofanem Formuły Kite, aczkolwiek przez ostatni rok troszeczkę się tym interesowałem i akurat Maximilian Meider, nie wiem jak się wymawia jego Mader, nazwisko. bardzo ciężka wymowa, tak, każdy inaczej. Pół Singapurczyk, pół Szwajcar, jak dla mnie był faworytem, no i znalazł się na 3. miejscu. Fajne jest to w tych wyścigach regatowych, że to jest no, nieprzewidywalne, tak? Możesz w pierwszej części zawodów zajmować pierwsze miejsce, uplasować się w górnej części stawki, wygrywać wyścigi, a później no, totalnie może się to wszystko obrócić na twoją niekorzyść i inni zawodnicy w półfinałach mogą zdobyć 2 winery i awansować do finału, a ty możesz odpaść nawet przez pierwsze dni od samego początku, dominując w tych wyścigach, więc jak ktoś nie widział, zachęcam do obejrzenia powtórek, jakieś ujęcia pojedyncze na pewno tutaj wrzucę z highlights z półfinałów i finałów, gdzie Julka dzielnie walczyła o to i mam nadzieję, że za 4 lata no, będzie miała możliwość również podjęcia rękawic i walczenia o to medale olimpijskie. Także Julka, jedzenia dużo, siłowni, trochę dogonić też stawkę. Musiałaby do ciebie się odezwać na jakiś trening personalny. Tutaj jeżeli chodzi o zdobycie dodatkowej masy, na pewno byś z tym pomógł. Moi drodzy, dziękuję Ci Maciek za bardzo dobre podsumowanie tematu Igrzysk Olimpijskich. Miejmy nadzieję, że będzie się to przenosiło też na inne dyscypliny kajta, choć tu pojawiają się takie pytania, czy adekwatne są dyscypliny typu właśnie freestyle, snowboard, gimnastyka, nawet takie mocno subiektywne do odbioru dla oka na olimpiadzie. Ja sądzę, że tak, że jest na to miejsce. A więc czemu miałoby nie być? Serio jest taka dyskusja gdzieś tam wśród sportowców dyscyplin olimpijskich, którzy mówią tak, nie? Podnosisz ciężary 102 kilo, pięknie, przeciwnik podniósł 100 kilo, nie? Bijesz boks, trafiłeś więcej trafień, no tak, znokautowałeś przeciwnika, super. Ścigasz się, zrobiłeś szybsze okrążenie, wygrywasz, skoczyłeś wyżej, pchnąłeś dalej, rzuciłeś, pobiegłeś szybciej, nie? W pełni mierzalne dyscypliny, natomiast te freestyle'owe, takie artystyczne, jak właśnie czy to gimnastyka, czy breakdance, który został szybko wycofany z kolejnych igrzysk,
przez skandal z australijską zawodniczką, no to są bardzo ciężkie w ocenie dyscypliny i zobacz, że nawet na polu kajtowym bardzo często jest tak, że oglądasz te zawody. No ja na przykład w tegorocznych półfinałach kota nie do końca zgadzałem się z tym, w finałach tegorocznych kota nie do końca zgadzałem się z tym, jak jurorzy punktowali. No dla mnie drugie i trzecie miejsce powinno być zamienione. Andrea co prawda wygrał bezapelacyjnie, ale... Ale czy powinien wiesz, znaleźć się w finale? To też jest dobre pytanie, nie? No i właśnie ja mam nadzieję, że wejdzie do Igrzysk Olimpijskich te freestyle'owe, że wejdą te bardziej freestyle'owe, artystyczne odmiany kitesurfingu, no bo lubię je oglądać i fajnie byłoby widzieć medalistę olimpijskiego, ale w pełni zrozumiem, jeśli się tak nie stanie. Niemniej śledzimy i kibicujemy, ale nie tylko igrzyskami i medalami z igrzysk nasze środowisko żyje. Tych zawodów porobiło się całkiem sporo i był bardzo udany tegoroczny cykl Pucharu Świata we freestylu GKA. Czy mógłbyś przypomnieć mi i naszym widzom dokładną rozpiskę przystanków, jakie się odbyły? W ubiegłym roku bardzo ciekawe to było rzeczywiście, bo natrafiliśmy na fajne tutaj edycje i co dziwne, nawet ostatni przystanek przyniósł dużo emocji, który odbywał się w Katarze, który zazwyczaj jest spisywany na straty, jeżeli chodzi o ilość tego wiatru i możliwość odbycia się tutaj tych zawodów. Mieliśmy 3 przystanki we Francji, w Brazylii oraz we wspomnianym Katarze i naprawdę było na co popatrzeć, nie? Bo stawka zawodników składająca się i ze starszych wyjadaczy, może nie tutaj porównując takich jak, nie wiem, Lenten, Hedlow i tak dalej, aczkolwiek już troszeczkę dłużej znajdujących się w stawce, jak tegoroczny zwycięzca, czyli Max Chablos, pojawiło się naprawdę bardzo dużo młodych zawodników i takich, którzy no mocno namieszali, nie? Jak Karim Mahmoud czy Finn Flugel. Mega było to duże widowisko, z miłą chęcią to oglądałem, śledziłem wszystkie przystanki. I no właśnie, jakie ty masz zdanie na ten temat, bo troszeczkę ci się wbiłem, tak naprawdę. O nie, bardzo dobrze Maciej, super, że też mogłem twoje zdanie. Mam dokładnie takie same wrażenie jak ty, bardzo mi się podobało, śledziłem wyjątkowo w tym roku, śledziłem naprawdę te poczynania, jeśli chodzi o freestyle, a nie tylko bigger. Z taką zazdrością wręcz patrzyłem na chłopaków i dziewczyny, że udało im się takie niezwykłe umiejętności rozwinąć. Kolejny raz jestem przekonany, że jest gradacja taka, że doskonały freestyle'owiec poradzi sobie bardzo łatwo z nauką bigeru, natomiast doskonały bigerowiec niekoniecznie poradzi sobie z nauką freestylu. I co, no bardzo mi się podobało. Super jest to, że w końcu upragniony tytuł, upragniony puchar złoty trafił w ręce Francuza ze stajni F1, czyli kolejny mocny ruch w ich wykonaniu w tym roku, Maxime Chablos. On nie jest Francuzem, on jest Szwajcarem. Francuzem. Szwajcarem. Przepraszam, Szwajcarem francuskojęzycznym pływającym dla francuskiego teamu. Natomiast facet jest niesamowity, bo poza jego poziomem na kajcie kosmicznym, on też w takim freeridzie freestyle'owym na nartach radzi sobie mega niezwykle dobrze. No również był mistrzem świata. Był mistrzem świata, bardzo ciekawa postać, taki humble gościu, fajnie media społecznościowe prowadzi, zawsze w kapelutku Red Bulla pływa, no świetnie, naprawdę świetnie sobie w tym roku poradził. No też ogromne gratulacje się należą Arturowi Gilbertowi, tym razem Francuzowi pływającemu dla Elevate'a. Naprawdę bardzo udany, no tam przez moment szli łeb w łeb, jeśli chodzi o tą możliwość wygrania Pucharu Świata. Co ciekawe, Artur Gilbert ze względu na to, że tak dobrze mu szło we freestylu, odpuścił sobie wyjazd na King of the Air, aby w pełni skupić się na szlifowaniu formy pod Katar, pod te ostatnie zawody z cyklu, ale
Również dywizja kobiet była naprawdę niesamowita i tu kolejny super akcent. Przepraszam Martyna, jeśli się pomylę, ale Martyna Konkel, która tu mogę zapowiedzieć, będzie gościnią jednego z naszych odcinków, który już jest nagrany, zajęła 7. lub 6. miejsce na 7. Czyli zobacz, Julia Damasiewicz 7. na igrzyskach, Martyna 7. Szczęśliwa w Pucharze siódemka. Świata. Bardzo, to są naprawdę epickie miejsca. No stary, mamy teraz 2 panie, które są 7. na świecie. Wiesz, czy to w przystanku Pucharu Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich, bo pokazują klasę dziewczyny na kajcie w Polsce, bez 2 zdań. Także gratuluję. Niesamowicie się to oglądało. I co, no moim zdaniem był to pierwszy rok, gdzie jakby trochę ten freestyle znowu wyszedł poza media społecznościowe i budził sportowe emocje, nie tylko takie, że tam ludzie sobie patrzyli oko, Koluto, Gian Maria znowu wrzucił epicki filmik na Instagrama, tylko rzeczywiście gdzieś, czy to wśród moich kajtowych znajomych, czy na forach widziało się troszeczkę więcej ruchu dotyczącego tych przystanków, nie? Wydaje mi się, że freestyle wraca do łask. Umówmy się też, ja na przykład miałem takie odczucie, że w tym freestylu już dużo więcej wydarzyć się nie może, tak? Poprzez odpływanie 317, Blind Judge'a 7, tak naprawdę moim zdaniem był delikatny przestój, jeżeli chodzi o to, co dla oka, dla widza ten freestyle może zaoferować, a patrząc na to, co wykonują teraz zawodnicy, odnośnie załóżmy młodego, bardzo obiecującego zawodnika, o którym wspomniałem wcześniej, Fina Flugela, czyli 16-latka z Niemiec, który chyba w finałowym hicie w Katarze zrobił Blind Judge'a 7 z blinda do blinda i później pocisnął kolejne combo, wybijając się z blinda i robiąc jakąś kolejną ewolucję. Nie pamiętam jaką, postaram się ją tutaj umieścić i pozostali zawodnicy robiący rewindy w powietrzu, lądowanie do wrapped po kilku handle passach, dorzucenie tego jakby waloru stylu ponad wykonywanie dodatkowych ewolucji, łapanie kilku grabów w trakcie jednego triku i samo combo moim zdaniem jest tą jakby idealną ścieżką, którą powinien jakby iść kite freestyle i punktowanie tego w ten sposób, moim zdaniem, że jest odpowiednie, tak? I to powinno tak wyglądać, patrząc na te zawody, a można pozostawić naprawdę wiele do życzenia, jeżeli chodzi o transmisję GKA, bo no po prostu była tragiczna i no nie zachęcała do tego, żeby to oglądać i załóżmy osoby, które nigdy się tym freestylem nie interesowały i nie wiem, nie mają żadnego takiego zalążka, bo nigdy tych prób unhooked nie wykonywały i dla nich to, czy ktoś wykonuje Blind Judge'a, czy wykonuje Heart Attack, no dla niego to nie ma żadnego znaczenia, bo nie widzi tutaj żadnych tych pojedynczych mankamentów, które świadczą o ekstremizmie i technice wykonywania danego triku, a dorzucenie tych kombosów, rewindów, dorzucanie grabów, a nie tylko trzaskanie Blind Judge 7, 319, Blind Judge 7 na drugim halsie, 319, Tak. KGB 7 za wszelką cenę. Nie mówię, że tego nie ma, tak, bo teraz już wykonywanie Blind Judge'a 7, no to jest jakby standard, jeżeli chodzi o czołówkę kajtową mężczyzn, aczkolwiek ogląda się to po prostu przyjemniej, tak. Widać, że te triki są odjeżdżane w dużo prostszy, łatwiejszy, dla nich oczywiście, sposób. Tak, jestem tego samego zdania, no ten styl był mega potrzebny, kombosy super się przydały, po prostu lepiej to wygląda, jest bardziej zachęcające dla oka, a co do transmisji również niestety muszę się zgodzić, tylko przystanek freestylu w Brazylii był znośny do oglądania. Katar męczyłem się okrutnie oglądając, najgorsze jest to, że realizatorka w momencie, kiedy szedł jakiś naprawdę gruby, epicki trik, pokazywali gościa, który chwilę temu trik odjechał. No totalny chaos, złe kąty, bardzo dziwnie było to zrealizowane. No i też Brazylia Bigger zrealizowana przez GKA. Transmisja była nie do oglądania absolutnie. Także no mam nadzieję, że
skoro takie Słuchaj, tam ty pieniądze w są. końcu byłeś w Brazylii pod koniec tego roku, więc to też jakieś tam wydarzenie zamykające ten rok na pewno przyjemnie na ciebie wpłynęło. Byłeś w Jerry, czy tam przejeżdżałeś przez Jerry, wiesz jak ta miejscówka wygląda, nie? To z tej Tak. realizacji, z tej transmisji live, uwierzcie mi, to miejsce tak nie wygląda, nie? Bo można odnieść mylne wrażenie. Ogólnie bardzo, bardzo dziwnie realizowany temat. Ja mam po prostu nadzieję, że Katar, który jest sponsorem również no, tego cyklu GKA, dlatego tam się ostatni finał, przystanek odbywał, no to że skoro ich sakwa de facto ma gdzieś Jest niemała. bardzo głęboko, żeby po prostu pocisnęli w lepszą transmisję, zatrudnili kogoś naprawdę z czołówki, jeśli chodzi o transmitowanie zawodów live, bo przykre, że naprawdę hype był niesamowity, triki były epickie, ale lepiej się to śledziło oglądając relacje ludzi na Instagramie live niż oficjalne kanały nadawcze z komentarzem, No, nie? a to szkoda, bo troszeczkę ucieka ten potencjał i też w ogóle mały research zrobiłem co do przyszłorocznej, znaczy tegorocznej edycji 2025. Dochodzi jeszcze jeden przystanek, jeżeli chodzi o freestyle i odbędzie się on w Abu Dhabi i będzie to pierwszy przystanek otwierający ten sezon. Aczkolwiek nie ma konkretnych dat, myślę, że to może ulec zmianie, akurat jeżeli chodzi o przystanki freestyle'owe i kitesurfingowe, czyli Kitewave. Już znamy lokalizację mniej więcej, gdzie te zawody się odbędą, a jeżeli chodzi o przystanki Bigger, na razie jest tylko Barcarès we Francji, więc możliwe, że to jeszcze nie jest aktualna lista. A co ty sądzisz w ogóle, jeżeli chodzi o ilość tych przystanków? Powinno być ich więcej, czy te 4 przystanki, 3 wystarczą? Dla mnie 3 były idealne, bo było napięcie, było oczekiwanie i nie było przesytu w żadnym wypadku. Dodatkowo to jest kitesurfing, więc no, można byłoby tak z 1 dodać w razie jakichś problemów z wiatrem, no, żeby nie było tak jak w Katarze właśnie na ostatnim przystanku, że de facto jest 1 dzień gdzieś tam na rozegranie tak naprawdę uczciwych hitów, a później to tylko osoby bardzo lekkie zyskują przewagę. No więc myślę, że takie 4 przystanki byłyby super. Więcej chyba by już trochę przesyt miał, nie? Więcej bym miał już trochę przesyt w tym roku. 3-4 moim zdaniem jest idealnie. Co do Bigeru, myślę, że też już fajnie rynek sam to wyśrodkował i że obecna liczba zawodów, która jest, jak najbardziej wszystkim fanom Bigeru może wystarczyć, bo troszeczkę się boję, że gdyby było więcej po prostu tych zawodów organizowanych, nie mówię o lokalnych małych zawodach, nie? No bo fajnie byłoby gdzieś coś w Polsce zobaczyć, czy tam w Niemczech, no ale jeśli chodzi o takie duże, globalne imprezy, to myślę, że to jest teraz całkiem nieźle rozwiązane. A ty jak myślisz, w Bigerze przydałoby się, żeby Buckle jakby wrócił do żywych i cisnął mocniej organizację zawodów, czy ta taryfa, ta Dania, Cape Town, Brazylia i Francja ci wystarczą? Ja bym to może troszeczkę bardziej unormował i jak dla mnie 5 albo 6 tych przystanków mogłoby się odbyć w każdej z tych kategorii, bo umówmy się, no, można spokojnie znaleźć tyle spotów na świecie. Kwestia tylko ustalenia tego terminu, no i oczywiście warunków, co jakby pokazało nam w przyszłości. I to chyba możemy płynnie przejść do tegorocznego święta kitesurfingowego, jeżeli chodzi o Bigger, czyli King of the Year. No, że niestety te warunki tutaj są nieprzewidywalne nawet w tych miejscach, aczkolwiek może właśnie, żeby podnieść troszeczkę no jakby rywalizację, tak? No bo jeżeli z 3 przystanków jeden nam wypada ze względu na słaby wiatr, to tak naprawdę no, na jednym bądź 2 przystankach, gdy się rozgrywa walka o Mistrzostwo Świata, wolałbym, żeby jednak przy tych 6 bądź 5 przystankach, statystycznie patrząc, na 4
już doszło do jakiejś zaciętej walki, no to jak dla mnie byłoby to tylko lepsze. Umówmy się, im więcej tych przystanków będzie, tym będzie lepiej, bo no nie ma co tu się spodziewać, tak, że będzie ich nagle 10 w kalendarzu, bo umówmy się, przemieszczanie się pomiędzy przystankami, a też normalne życie, nienormalne życie, które prowadzą zawodnicy rajderzy, no przemieszczanie się pomiędzy 8-10 przystankami, no niestety do najprostszych rzeczy by nie należało, tak? Oj, tam oni latają z jakimś kujwerkiem, zobacz co robi Formuła Pierwsza. No dobra. Myślę, że patrz, sponsor dobry, no to ten budżecik mam nadzieję, że troszeczkę będzie podreperowany też na kolejne Nie, edycje i oczywiście nadchodzący rok. żartuję, tak, ale oczywiście żartuję, no jest to wycieńczające trenować gdzieś, potem latać na prognozy, naprawdę hardcore, ale rzeczywiście no, Formuła 1 udowadnia, że można z całymi padokami, z całymi zestawami samochodów i teamami liczącymi kilkadziesiąt osób latać z miejsca na miejsce, z São Paulo do Monako, no niesamowicie, nie? Więc może Kajt kiedyś się tak sprofesjonalizuje, tylko to właśnie petrodolary muszą płynąć wartkim strumieniem, Maciej. Petrodolary, Słuchaj, a no, rzeczywiście szejkowie lubią się ocieplać wizerunkiem przyjaznych dla Kajta, więc może, jeżeli jest tu jakiś szejk, i który chcę wspomóc to. chciałby wspomóc polski rynek podcastowy, kajtowy, no to śmiało, nie? Śmiało. Mogę w koszulce Fly Dubai występować. Słuchaj, Dobra, ja teraz... już się kilka razy w turbanie widziałem, więc mega ci do twarzy, więc... No tak, tym bardziej, że jestem jakby w bardzo kulturze arabskiej friendly. Wszyscy, co mnie znają, to wiedzą, że rzeczywiście nawet po arabsku troszeczkę już się komunikuję, więc kurczę, no idealny kandydat ze mnie. Maciej, kolejny temat. Wiesz, No myślę, poruszyliśmy już bardzo szeroko triki, które wykonują zawodnicy jakby kiedy mówiliśmy o samym cyklu Pucharu Świata. Ale ja mam takie pytanie jakby z innej kategorii. Co ty myślisz o tym kobiecym kitesurfingu? Trochę to poruszyliśmy, kiedy rozmawialiśmy o Queen of the Air i King of the Air w naszym poprzednim podcaście, ale czy myślisz finalnie, że ten rok poszedł w dobrą stronę dla kobiecego kitesurfingu? Ja uważam, że tak, a ty? też uważam, że tak, aczkolwiek no nie było to najprostsze widowisko do oglądania, jeżeli chodzi o warunki, które przysporzyło nam kota, na pewno jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, bo sam finałowy hit, no przysporzył troszeczkę emocji, naprawdę tam dużo się działo i można było zobaczyć to zacięcie wśród rywalizacji, troszeczkę ten pierwszy dzień moim zdaniem wypaczył tutaj jakby szanse na to, jakie zawodniczki znalazły się w finale, aczkolwiek warunki dla wszystkich były takie same, więc każdy mógł się pokazać z jak najlepszej strony. Pierwsze koty za płoty, ja bym tak o tym to powiedział. Pierwsze koty. Za płoty, no i mam nadzieję, że kolejna edycja kota po pierwsze pozwoli na to, że będzie więcej tych zawodniczek w stawce, da to kopa do tego, żeby inne zawodniczki trenowały, do tego, żeby móc się pokazać na tych największych zawodach Red Bulla na świecie. No i przede wszystkim, że warunki też pozwolą na tą równą, fajną rywalizację, bo niestety one pozostawiały wiele do życzenia, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję. Ja ogólnie na pewno nie jestem temu przeciwny, wręcz kibicuję i chcę, żeby to tylko po prostu się rozbijało. Najbardziej mnie zastanawia, dlaczego tak późno po prostu, nie? Mogłoby się to No, wydarzyć dużo, dużo szybciej. Może to by po prostu pozwoliło na szybszy rozwój tej dyscypliny wśród kobiet, nie? no, miejmy nadzieję, że idziemy dobrym torem. Dla mnie właśnie jakbym miał podsumować jednym tylko tematem ten mój kajtowy rok 2024, no to bycie pod wrażeniem, jak bardzo kobiecy freestyle i bigger się rozwinął, nie? Tak, to jakby też bym w taki sposób to podsumował.
zaraz po tym, jak sprzęt się rozwinął na przestrzeni ostatniego roku, 2 lat, to na pewno jest gorący temat i to jakby najbardziej motywujące i jakby fajne jest to, że wszystko jeszcze przed nami tak naprawdę, nie? Bo ten pierwszy rok tylko pokazał, że jest kilka niedociągnięć, delikatnie mówiąc, aczkolwiek myślę, że to jest największy kop motywujący dla zawodniczek i innych zawodników na świecie, żeby tylko no, realizować się w swoich planach, realizować swoje marzenia i każdy tak naprawdę w tej stawce, jeżeli tylko chce i ma na to możliwości, bo niestety jakieś tam potrzebujemy treningowe, podróżnicze i tak dalej, ale jeżeli chcesz, możesz się w tej stawce znaleźć, tak? Mnie zaskoczyło troszeczkę podium, aczkolwiek już w trakcie oglądania mój zapał odnośnie predykcji, przewidywań troszeczkę spadł ze względu na to, że te warunki nie były takie, jakie byśmy chcieli widzieć, tak? I po prostu tak samo jak przewidywanie wyniku wyścigu F1 w momencie, gdy spadnie deszcz i mamy ulewny wyścig, no to tak naprawdę może wydarzyć się wszystko i ta edycja Kota też to pokazała. To, co bym zmienił na przyszły rok, to jakoś zmodyfikował system punktacji, oceny zawodników i ten impression score, który miał podsycić te zawody i poprawić jakby widowisko, motywować zawodników do tego, żeby jakby wykonywali jak najbardziej stylowe i hardkorowe ewolucje. Jakby nie potrafiłem odnaleźć jakby sensu w udzielaniu tych punktów przez sędziów w tegorocznej edycji. Tak. I to moim zdaniem powinno być no, do wyrzucenia. I teraz to, co moim zdaniem wydawało się fajne, tak? Czyli niewykonywanie, nieocenianie tych zawodów w płaszczyźnie sekwencyjnej, tak jak ma to miejsce w GK, gdzie każdy zawodnik po kolei we freestylu wykonuje swój trik, jest oceniany, startuje następny. Tutaj wszyscy zostali puszczeni wolno, każdy mógł wykonywać triki jeden za drugim bez względu na to, czy jakiś inny zawodnik znajdował się również przed nim w hicie i tak dalej, i tak dalej. Kto się mocniej rozpychał, to mógł wywalczyć więcej. Nie wiem, czy tutaj delikatnie bym tych kryteriów no, nie zawężył, nie poprawił dla jakby bardziej sprawiedliwej oceny po prostu tych ewolucji, nie? No, ale bo to jest, wiesz, King of the Air, to tam musisz pokazać, że się pchasz po prostu na kicker. No, Andrea Principi w finale taką liczbę ewolucji oddał, tyle skoków po prostu, o tam ileś naście procent, czy 10 nawet więcej niż oponenci. No wiesz, więc akurat kurczę, mi się trochę to podoba w charakterze tej imprezy, że tam jest takie podgryzanie się, ale więc nie wiem, czy chciałbym, żeby to było tak idealnie uporządkowane jak w cyklu GKA, Znaczy, ale nie na aż pewno tak, zgodzę nie się aż z tak. tobą, że i impression score, który, no tak jak powiedziałeś dokładnie, troszeczkę dawał wolną rękę sędziom, a oni moim zdaniem nie wykorzystali tego najlepiej. No ale myślę, że o Kota rozwinęliśmy się już w tym roku naprawdę dość. Każdy zresztą śledzi te zawody, więc No tylko podsumujmy może podium wśród kobiet. tak jest. Francesca Maini na drugim miejscu, Zara na trzecim miejscu, Pipa, Van Irsel. Podium mężczyzn to obroniony tytuł przez André, Lorenzo Casati i Luca Ceruti, który chyba jest największym zaskoczeniem tych zawodów. Dla mnie do tego stopnia jest zaskoczeniem, że ja widziałem sam finał Andrea Ceruti i Casati, tak sobie siedziałem i sam punktowałem zawodników dość rzetelnie, każdy trik, jaki można było na transmisji zobaczyć. Wiadomo, transmisja nie odda ci tego, co real, ale no siedziałem z kartką i punktowałem sobie poszczególne ewolucje i nie umiem uzasadnić, dlaczego to Casati, a nie Ceruti znalazł się na drugim miejscu. Niemniej bezdyskusyjnie Andrea wygrał zawody. No niesamowity też cykl wywiadów na koniec zawodu zrobił Colin. Polecam każdemu znaleźć na YouTubie Colin
kanał kajtowy duży. Andrea w takim raszu po zwycięstwie, że aż ciężko uwierzyć. Tak, najlepsze było to, że dzisiaj spalimy Cape Town. Cape Town zapłonie dzisiaj. Today Cape Town will be burned. A co do też polskiego podwórka i zawodów i eventu, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć, czyli King of the Bay, które no niestety ze względu na niezbyt dużą ilość wiatru nie odbyły się pewnie tak, jak organizator, nasz wspólny znajomy chciałby, żeby wyglądały, aczkolwiek uważasz, że ta impreza jakby ma szansę na to, żeby przyciągnąć jeszcze więcej widzów i czy ma sens organizowanie tego eventu? Przypomnij w ogóle, o co chodziło w tym. Ma ogromny, no w Rewie w tym roku po prostu Cypel Rewski zamienił się w europejską, śmiało można to powiedzieć, stolicę kajta na 2-3 dni. Maciek Rutkowski, czyli mistrz świata w slalomie, windsurfingu, Polak, który po prostu no, wymiata na tym windzie w sumie w każdej formule, postanowił zorganizować event, który zrzeszałby wszystkie dyscypliny sportów wodnych, takich no, z tego worka dookoła kajto windowego i wybrać króla i królową Zatoki, zorganizować wyścigi przekrojowe przez Zatokę. Udało się to. Niestety wiatru było bardzo mało, więc no co, supy mogły pokazać, na co jest stać przede wszystkim, ale udało się puścić wyścigi. Tak, tylko mniejszy był ten wyścig tak. i po prostu na 3 dni i imprezy jako organizatorzy byli przygotowani i my byliśmy też gotowi razem z Mariuszem z ramienia Kite.pl i KOR na testy sprzętu. Można było przyjść i tak naprawdę przetestować sobie wszystko, na co mieliście ochotę. Od sprzętu supowego, sprzętu foilowego do pompowania, sprzętu windsurfingowego, sprzętu wingowego i również kite'owego. No niestety wiatr pojawił się dosłownie w ostatni dzień tylko na rozegranie mniejszego wyścigu, gdzie wyłoniliśmy króla Zatoki. Oczywiście kitefoil był najszybszą jednostką na Zatoce, później był windsurfing z foilem i później wingfoil bodajże przypłynął na 3. miejscu, jeżeli chodzi o podział na te dyscypliny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta impreza również się odbędzie. No i po prostu tego wiatru po prostu będzie więcej. Tak, bo poza właśnie tym to był taki festyn, panel dyskusyjny, wykłady, tak, spotkania, targi. No naprawdę polecam wam wejść na Facebooku na stronę King of the Bay, zobaczyć sobie, jak to wyglądało. Wielkie pole miłośników sportów wodnych, co najważniejsze w cieplutkie dni na Cypelku Rewskim, więc gapiów, osób postronnych była cała masa, więc miejmy nadzieję, że ktoś z nich zainteresował się dzięki temu sportami wodnymi i po prostu trafi do nas do środowiska. Event na pewno z ogromnym potencjałem. Jedyne co, to tak samo jak w przypadku Pucharu Świata brakowało wiaterku na niektórych przystankach, tak tutaj też tego wiaterku brakowało. No ale szapoba, Maciek zrobił świetną robotę. Ja się cieszę, że mogłem pomóc prowadzić jako konferencjer ten event. Ty tam właśnie, jak wspominałeś, byłeś jako jeden z wystawców. No więc co, no super impreza, oby więcej takich. I ostatni temat, jaki poruszymy dzisiaj, to pytanie. Po prostu pytanie do naszych widzów i słuchaczy.
jakby bardzo nam zależy na tym, żeby dostarczać Wam treści nie tylko ciekawe i interesujące, a też takie, na które po prostu liczycie. Sugerujemy się zawsze wyborem postaci, które chcielibyście usłyszeć, więc jeżeli jest ktoś, kogo jeszcze nie było u nas w podcaście, a bardzo zależy Tobie, widzu lub widzko, na tym, żeby taką osobę u nas zobaczyć, to śmiało piszcie w komentarzach, czy wysyłajcie w DM-ach takie osoby, z którymi chcielibyście odcinek podcastu zobaczyć. No i co? Plany kite.pl na przyszły rok, właściwie na ten rok, już 25, są ogromne. Sprawdzajcie nasze media społecznościowe, bo rozwijamy się nie tylko wzdłuż, a i wszerz. Pojawią się nowe pomysły, ciekawe, różne, więc śledźcie nas i do zobaczenia na Półwyspie przede wszystkim i na wyjazdach. Sprawdzajcie naszą zakładkę z wyjazdami. Ja już klasycznie ostrzę sobie ząbki na Egipcik wczesnowiosenny. Będzie można tam, tak, już tuż, dosłownie, to w marcu, więc już lada moment, więc wpadajcie, sprawdzajcie, wpadajcie na szkolonko czy na pływanko do legendarnej Somy i dzięki wielkie, Maciek, za miniony rok. Czego możemy sobie życzyć? Jak podsumowuję naszą całą rozmowę, to dochodzę tylko do jednego wniosku. Więcej wiatru. Tak, chociaż wiesz co, czego ja bym sobie życzył? Chyba więcej zdrowia w stawach. Więcej zdrowia w stawach. Ja już jestem obolany, te wszystkie dyscypliny bolą mnie, kolana, bark mnie boli, łokieć mnie rwie. Ja naprawdę już się czuję zdeptany, nie? Jakby nie siłka, to bym się rozpadł. Rozpadłbym się bez siłowni. Jak nie będzie więcej tego wiatru, no to w sumie tego bólu w stawach też nie będzie aż tak dużo, więc mam nadzieję, że tego bólu nie będziesz doświadczał, a jeżeli będziesz doświadczał, to tylko z pełną satysfakcją jak największej ilości czasu spędzonego na wodzie. I tego życzę wszystkim Wam, słuchacze, znajomi, koleżanki, koledzy. No i słuchajcie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo i po prostu do zobaczenia na wodzie. Wpadaj z zabawkami z F1 i się pobawimy. Do zoba na wodzie i wesołego wszystkiego w nowym roku, moi drodzy. Cześć!